Witam, nazywam się Severn Suzuki i mówię w imieniu ECO, dziecięcej organizacji zajmującej się środowiskiem. Jesteśmy grupą 12- i 13-latków, którzy próbują coś zmienić. Vanessa Satie, Morgan Geisler, Michelle Quake i ja. Sami zebraliśmy pieniądze, byśmy mogli pokonać 5000 mil, przyjechać tu i powiedzieć wam dorosłym, byście zmienili swoje postępowanie. Przychodząc tutaj, nie mam żadnych ukrytych motywów. Walczę o moją przyszłość. Utrata przyszłości to nie to samo, co przegranie wyborów lub strata kilku punktów na giełdzie. Jestem tutaj, aby mówić w imieniu wszystkich pokoleń. Jestem, aby mówić w imieniu głodujących dzieci na świecie, których płaczu tutaj nie słychać. Jestem, aby mówić za niezliczoną ilość zwierząt ginących na naszej planecie, gdyż nie mają gdzie się podziać. Ze względu na dziurę ozonową boję się wychodzić na słońce. Boję się oddychać, bo nie wiem, jakie chemikalia są w powietrzu. Dawniej w Vancouver, moim domu, chodziłam z tatą na ryby. Aż do czasu, gdy pewnego dnia znaleźliśmy rybę pełną nowotworów. Codziennie słyszymy o wymierających zwierzętach i roślinach. One znikają na zawsze. Zawsze marzyłam, by zobaczyć dzikie stada zwierząt, pełne ptaków i motyli dżungle, lasy deszczowe. Teraz zastanawiam się, czy będą w ogóle istniały, gdy moje dzieci będą chciały je zobaczyć. Gdy byliście w moim wieku, czy musieliście martwić się o takie sprawy? Wszystko to dzieje się na naszych oczach, a my zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli jeszcze mnóstwo czasu i mnóstwo rozwiązań. Jestem tylko dzieckiem i nie wiem, jak temu zaradzić. Ale uświadomcie sobie, że wy też nie wiecie. Nie wiecie, jak naprawić dziury w warstwie ozonowej. Nie wiecie, jak przywrócić łososia do martwego strumienia. Nie wiecie, jak przywrócić zwierzęta, które wymarły. I nie wiecie, jak sprawić, by znów rosły lasy tam, gdzie teraz jest pustynia. Jeśli nie wiecie, jak naprawić, to proszę przestańcie przynajmniej psuć. Jesteście tutaj delegatami rządów, biznesmenami, organizatorami, reporterami lub politykami. Lecz tak naprawdę jesteście matkami, ojcami, braćmi i siostrami, ciotkami i wujkami, a każdy z was jest czyimś dzieckiem. Jestem tylko dzieckiem, lecz wiem, że wszyscy jesteśmy częścią 6-miliardowej rodziny, a nawet 30-milionowej rodziny wszystkich gatunków. I nie zmienią tego ani granice, ani rządy. Jestem tylko dzieckiem, lecz wiem, że to wszystko dotyczy każdego z nas i powinniśmy działać wspólnie, w jednym celu, jako jeden świat. Mój gniew mnie nie zaślepia, mój strach nie obezwładnia mnie, by bać się powiedzieć światu, co czuję. Tworzymy w moim kraju wiele odpadów. Kupujemy i wyrzucamy, kupujemy i wyrzucamy, a mimo to kraje północy nie dzielą się z potrzebującymi. Boimy się utracić nasze bogactwa, nawet gdy mamy za dużo. Boimy się oddać trochę naszego bogactwa. Mamy w Kanadzie dostatnie życie. Mamy dużo jedzenia, wody, schronienie, mamy zegarki, rowery, komputery i telewizory. Mogłabym tak wymieniać przez 2 dni. Tutaj w Brazylii 2 dni temu byliśmy w szoku, gdy spędziliśmy trochę czasu z dziećmi mieszkającymi na ulicy, a tak powiedziało nam jedno z dzieci. Chciałbym być bogaty, a gdybym był, to rozdałbym wszystkim dzieciom ulicy jedzenie, ubrania, lekarstwa i dałbym schronienie, miłość i uczucie. Jeżeli dziecko ulicy, które nie posiada niczego, chce się dzielić, to dlaczego my, którzy mamy wszystko, jesteśmy tak chciwi? Nie mogę przestać myśleć o tym, że one są w moim wieku i jak olbrzymie znaczenie ma to, gdzie się urodzisz. Mogłabym być jednym z tych dzieci żyjących w Rio Favelas. Mogłabym być głodującym dzieckiem z Somalii, ofiarą wojny na Bliskim Wschodzie lub żebrakiem w Indiach. Jestem tylko dzieckiem, lecz wiem, że gdyby wszystkie pieniądze wydane na wojny przeznaczyć na likwidację biedy, ochronę środowiska, to nasza Ziemia byłaby wspaniałym miejscem.
szkole, a nawet w przedszkolu uczycie nas, jak się zachowywać, że nie wolno walczyć z innymi, należy rozwiązywać problemy, szanować innych, sprzątać, gdy jest bałagan, nie krzywdzić innych stworzeń, dzielić się, nie być chciwym. Więc dlaczego robicie dokładnie odwrotnie, niż nas uczycie? Nie zapominajcie, dlaczego uczestniczycie w tych konferencjach i dla kogo to robicie. Jesteśmy waszymi dziećmi. Wy decydujecie, w jakim świecie będziemy dorastać. Rodzice powinni mieć możliwość pocieszania swoich dzieci, mówiąc: wszystko będzie dobrze, to nie koniec świata, robimy najlepiej, jak umiemy. Lecz uważam, że nie możecie już do nas tak mówić. Czy my w ogóle jesteśmy na waszej liście priorytetów? Mój ojciec zawsze mówi: jesteś tym, co robisz, nie tym, co mówisz. Cóż, to, co robicie, sprawia, że płaczę po nocach. Wy, dorośli, mówicie, że nas kochacie. Wzywam was, by to, co mówicie, poparte było czynami. Dziękuję.